ziścił się scenariusz, który śnił nam się po nocach przez wiele lat na najważniejszej gali w naszej historii, czyli na 10-lecie i na ten pierwszy Tor Poznań. Nie spodziewaliśmy się, że ten deszcz może padać tak rzęsiście i przez tak wiele godzin. W zasadzie stanąłem przed decyzją o odwołaniu gali. Patrzyliśmy na zegarek na 5 minut przed startem gali. Po prostu przed sceną nikogo nie było i w zasadzie miałem już wydać jakby polecenie, komunikat o tym, że nie realizujemy gali. Żeby opowiedzieć komukolwiek, co dla nas znaczył Japfest na Torze Poznań na 10-lecie, musimy się cofnąć do samego początku, musimy się cofnąć 10 lat wstecz. Zanim zorganizowaliśmy pierwszą edycję Japfestu w 2013 roku, zjeździłem praktycznie cały kraj w poszukiwaniu tego, co oferują inni, tego, co oferują inne imprezy motoryzacyjne w całej Polsce i nie tylko w Polsce. I jakby po zobaczeniu, co można dostać gdzie indziej, stało się dla mnie już to kompletnie jasne, co chcę zrobić, jak chcę to zrobić, jak to ma wyglądać i gdzie jest ten brakujący pierwiastek, jak ma wyglądać ta wymarzona impreza, którą chcielibyśmy zrobić. W 2014 roku zorganizowaliśmy pierwszy Japfest. Ten Japfest był mały, był skromny, raptem 160 samochodów. Natomiast skalę, jaką osiągnęliśmy w przeciągu raptem 6 miesięcy od dnia opublikowania tej imprezy i to, jak ten event wyszedł, jaki był odbiór wszystkich uczestników, publiki i tak dalej, no, przerosło nasze oczekiwania i już na pierwszej edycji jasno powiedziało mi, że to, co będziemy robić, to czym będzie Japfest, czym się stanie, to będzie coś naprawdę ogromnego i zrobimy po prostu coś wielkiego. Wtedy po pierwszym Japfeście powiedziałem ludziom wokół mnie i mojej ekipie, że jeżeli możemy osiągnąć kiedyś jakiś sukces, to nasz sukces będzie wyglądał tak, że uczestnicy będą budować auta z myślą o Japfeście, że będzie kiedyś tak, że Japfest będzie celem, a nie przystankiem. Swoją Suprę kupiłem w Anglii, w zasadzie w ciemno. Tata znajomego akurat mieszkał na miejscu w UK i był w stanie mi ten samochód sprowadzić do Polski, więc w ciemno po prostu napisałem do gościa, nie znając go na forum: pakuj mi ten samochód na lawetę, niech przyjeżdża. No i tak pierwszy raz wsiadłem do samochodu z kierą po prawej stronie, zimą, do manuala, żeby przejechać z Trójmiasta do Warszawy, więc było zabawnie. Kiedy pierwszy raz wybrałem się tą Suprą na Japfest, to było chyba w 2016 roku. No wóz nie wyglądał tak, jakbym chciał, żeby wyglądał, natomiast strasznie chciałem się tam pojawić w końcu swoim samochodem. Były tam inne Supry, na które patrzyłem z dużą zazdrością. Po powrocie z Japfestu celem było doprowadzenie tego samochodu do takiego stanu, jak sobie zawsze wymarzyłem. Wizja Supry zawsze była jedna, czyli 600 koni na singlu, ładny lakier, taki nieprzesadzone body, troszkę porobiony samochód, taki OM+, ale tam bez jakichś wodotrysków też, żeby nie przesadzić. No jak już samochód był tuż przed kolejnym wyjazdem na Japfest i był uturbiony, to okazało się, że brakuje nam czasu na docelowy lakier. Więc wybór padł na folię, a z racji tego, że folia jest potem łatwa do zmiany, no to stwierdziliśmy, że zaszalejemy z kolorem i tak powstała pierwsza wizja Kameleona. Ta wizja się tak przyjęła, przynajmniej w moich oczach, zawsze gdzieś tam patrzyłem z zazdrością na Midnight Purple na Skyline'ie, że ten samochód przejeździł tak chyba 3 albo 4 sezony. No ale koniec końców udało się to osiągnąć, żeby ten samochód jeździł tak jak chciałem. No i potem udało się w tym kameleonie w folii zdobyć pierwszą nagrodę na Japfestie, czyli Shiny Queen. To było w 2019 roku bodajże.
Moim głównym marzeniem, jeżeli chodzi o ten samochód i o ten projekt, było doprowadzić go do takiego stanu, gdzie jak będę na niego patrzył i będę nim na evencie, to nie będę się wstydził. Ja jestem bardzo krytyczny w stosunku do siebie i do swoich samochodów, a o ile ogół tego samochodu i to, jak on wyglądał z daleka, był już bliski temu, co sobie zaplanowałem, takiego stan i to, czego nie widać, było bardzo dalekie od tego. Jedynym sposobem na to było wrócenie do zera, pełen reset i rozebranie auta do ostatniej śrubki, wypiaskowanie go od zewnątrz całego nadwozia, od spodu. To jest zbudowanie Supry od zera. To taki totalny no limit, po prostu idziemy na grubo i albo grubo, albo wcale, no bo teraz scena JDM-owa jest na takim poziomie, że trzeba po prostu pójść po bandzie. Stoimy właśnie przed rozpoczęciem kolejnego projektu, którym jest Supra MK4. Jest to auto, które robiliśmy w okolicy 3-4 lat temu. Ono było oklejone jakimś tam plastidipem, polakierowane w kilka różnych kolorów. I my wtedy te kilka lat temu podjęliśmy współpracę z Łukaszem ogarnięcia tego auta na tyle, żeby dało się nim jeździć przez ileś sezonów, bo już wtedy wiedział, że czeka go bardzo duża inwestycja w ten samochód. Wtedy bardzo wyraźnie pokazał mi, jak ważnym dla niego jest Japfest i same bycie na zlocie, przebywanie z ludźmi związanymi z całym Japfestem i ten jedyny event w kalendarzu w ciągu całego roku, na którym Łukasz po prostu musi się pojawić. I dało mi to do myślenia, że mówię, kurczę, no jeśli kiedyś jeszcze przyjdzie nam współpracować, to na pewno deadline'em będzie Japfest. No i tak też się stało. Spotkaliśmy się z Łukaszem, pogadaliśmy sobie, wymieniliśmy kilka spostrzeżeń na temat jego auta i ewentualnych kolejnych zmian. No i ustaliliśmy, że Łukasz wraca do nas ze swoim projektem w celu zrobienia go już tak konkretnie, porządnie, tak jak chciałby, żeby był zrobiony. I my mieliśmy zająć się rozebraniem auta do zera, zerwaniem folii, zerwaniem wszystkich podkładów, które były pod spodem, zrobieniem blecharki tego auta, polakierowaniem go i poskładaniem na nowo dobranych częściach. Plan ambitny. Auto trafiło do nas dość niedawno, zaczęliśmy je rozbierać, zaczęliśmy bawić się karoserią, wlotami w błotniki, dyfuzorem, czyli wszystkim tym, co Łukasz sobie wykminił, że chciałby w tym projekcie, w tym stage'u drugim mieć. No i jesteśmy aktualnie na etapie oczekiwania na pewne komponenty, które miały zostać dostarczone przez podwykonawców i jak zwykle mamy lekką obsuwę, ale mamy jeszcze do Japfestu praktycznie pół roku, więc wiemy, że no, poradzimy sobie z tym, więc jakby no, nie ma większej spiny. No i zobaczymy, co przyniosą następne tygodnie. Po pierwszych 4 edycjach osiągnęliśmy już taką skalę, że zacząłem na poważnie myśleć i na poważnie już rozumieć, że to chyba będzie możliwe. Zaczęliśmy osiągać taki poziom też finansowy, budżetowy całej naszej imprezy, że jakby ta myśl o organizacji kiedyś Japfestu na torze wyścigowym stawała się z każdym dniem coraz bardziej realna i dlatego w 2018 roku rozpocząłem rozmowy z obiektem, na którym od wielu lat nikt nie zorganizował imprezy takiego rozmiaru i tej klasy. Obiektem, co do którego wszyscy mi mówili, że porywam się z motyką na słońce, że nie dam rady, nie zrobimy tego, to nie jest możliwe. To jest obiekt, który nie chce takich imprez jak nasz. Ale ja czułem już wtedy głęboko w sercu, że to jest jedyny kierunek. Ja już wtedy jeździłem samochodem wyścigowym, już miałem ze sobą pierwsze lata, pierwsze wyjazdy na Tor Poznań. I będąc tam, ścigając się z samochodem, oglądając to miejsce, ja po prostu widziałem i ta wizja tego Japfestu na Torze Poznań, ona już powstała w okolicach 2015-16 roku i wiedziałem już dokładnie wtedy, że to jest miejsce, o którym po prostu marzę, żeby zorganizować tę imprezę dokładnie tam. Rozpoczęliśmy rozmowy w 2018 roku i natrafiłem na osobę w zarządzie Toru Poznań,
która przełamała wszelkie stereotypy odnośnie tego, jak to się nie da, jak to nie damy rady i jacy to tam są ludzie. Tą osobą był pan Wojciech Barc i to była osoba bardzo ciepła, która nas przyjęła i to była pierwsza osoba po stronie Toru, która dała mi znać jasno, że Tor chce z nami współpracować i że zrobimy coś fajnego wspólnie. Na początku 2019 roku te rozmowy już były bardzo zaawansowane, a w czerwcu, czyli dokładnie na miesiąc przed Japfestem 2019, to był taki największy przedpandemiczny Japfest, jaki zorganizowaliśmy. Prawie 700 samochodów, 11 000 ludzi. Na miesiąc przed imprezą dostaliśmy potwierdzenie, że mamy datę i że zrobimy tę imprezę w 2020 roku po raz pierwszy na Torze Poznań, co było dla mnie zaczątkiem realizacji największego marzenia. I mogliśmy na gali podczas rozdania nagród w 2019 roku na oczach potężnego tłumu się tym po prostu pochwalić. Minął 2019, oczekiwania urosły do absolutnego zenitu i no, przyszedł 20 rok, początek 20 roku i pandemia, w zasadzie lata pandemiczne. Musieliśmy z tego planu po prostu zrezygnować. Nie było możliwości, żeby to zrealizować ze względu na pandemię i stanęliśmy przed opcją, że tego Japfest się nie odbędzie, ale no, jeden z naszych uczestników podpowiedział nam, że jest taki obiekt pod Żaganiem, do którego warto było pojechać i się poznać, bo są fajni ludzie. Na mapie wydawał się być mały, za mały, żeby to zrobić, natomiast jak tylko przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że obiekt jest ogromny i ODTJ Tomaszowo jest miejscem, gdzie mogłoby się to odbyć, a w tym momencie też otwierały się możliwości, żeby latem odbyła się impreza. Zarząd obiektu Tomaszowo, Konrad, z którym przychodzi mi współpracować już 3-4 rok, wspaniała osoba. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci i oficjalnie powiedzieliśmy, że mamy nowy dom. W tym momencie stawiamy znaki, zmiana organizacji ruchu, żeby potencjalni klienci, nasi widzowie, uczestnicy nie stawiali tam samochodów w lesie. Z roku na rok staramy się to zabezpieczyć jak najbardziej możemy, żeby było coraz bardziej profesjonalnie i żeby klienci byli zadowoleni. Ze względu na to, że mamy dość mocną stawkę samochodów, z reguły to są 400-500 konne auta w górę wręcz, no chcemy dać możliwość jak najlepszego, z największą możliwie prędkością wpisania się w pierwszy zakręt. Dlatego w tym momencie delikatnie korygujemy tą trasę, która tutaj była, aby no, każdy, kto ma mocne auto, mógł się wpisać tak jak lubi, tak jak chce, po prostu na pełnej bombie, przykleić do muru z opon. Ale nie, bo to ja i tak nie zrzucę wszystkich, dotąd dojadę i zrzucę parę. Trochę tego jest do postawienia.
Nie, po raz pierwszy uczestnicy będą wybierać nagrody, a nie my. Wybory kopertowe. Wybory kopertowe. A jakby tak 70 baniek przewalić? Dobra, idziemy. Ale nam to idzie, żeśmy przyjechali tutaj kurde o 12, 14:30, płoty już prawie rozłożone. Mam wrażenie, że jesteśmy trochę w dupie, ale No, nie no, może co ja ty, mam idą, percepcję. idą jak przecinaki kiedyś, jak żeśmy się z tymi, ale też jest mniej tej Monrowi, nie? Tak, dużo. A więcej ludzi, nie? Siema MTV Crips, zapraszam pod mój prysznic. No to tak trzeba zrobić, żeby widzieli, że otwarte, że to jest więcej. Odkąd tu pierwszy raz przyjechaliśmy, jak zobaczyliśmy w ogóle ten bunkier, to było naszym marzeniem i w ogóle podstawowym pomysłem, że bardzo chcemy tutaj zrobić imprezownię i scenę i pierwsze o czym mieliśmy pomysł to właśnie impreza techno w bunkrze, no ale była pandemia i obawialiśmy się przestrzeni zamkniętej i wykorzystywaliśmy przestrzeń otwartą na powietrzu, żeby było tak, że była impreza. W tym roku wszystko się już poukładało, nie ma żadnych pandemii, takich pierdół. Także po raz pierwszy wstawiamy tutaj nagłośnienie. Tu gdzie stoję w tym momencie będzie hala. Tutaj będzie taka strefa z alkoholem, drinki, browarek i 2 dni afterparty w bunkrze pod naszą nazwą autorską Technobunker. Mamy trochę tylko obawę o akustykę, no bo tu się niesamowicie dźwięk niesie, ale trzymam kciuki za naszych dźwiękowców, za to, żeby dzisiaj tutaj muzyka naprawdę zagrała super, bo to jest trudny obiekt, naprawdę trudny akustycznie do tego, żeby grało to dobrze. Ale mam nadzieję, że będzie super. W ogóle jaki tu jest klimat, już tu są jeszcze stare, bo to wszystko jest poradzieckie. To są jeszcze stare te jakieś napisy po wojnie, po jakichś samolotach. Pokazuje, które częstotliwości grają ciszej, a które głośniej. No, budynek jest bardzo trudny akustycznie. Ludzie, którzy zajmują się akustyką, inżynierią dźwięku, wystrzegają się takich miejsc. Nie da się znaleźć idealnego rozwiązania, natomiast da się znaleźć wystarczająco dobre i myślę, że takie osiągnęliśmy. Od lat było tak, że wiele osób mówiło do nas: hej, może chcecie, żeby wam pomóc, czy możemy coś przyjechać, robić razem z wami. Jakby ludziom się zawsze podobało to nasze zaangażowanie, to co robiła nasza ekipa. I mniej więcej 3-4 lata temu wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić coś, co znowuż też jest bardzo popularne na ogromnych festiwalach zagranicznych i jakby otworzyć drzwi do tej ekipy naszej organizacyjnej dla dużo większej liczby osób, a zarazem jakby zwielokrotnić ilość rąk do pracy, żeby robić to bardziej sprawnie, lepiej, szybciej i żeby lepiej zarządzać całą imprezą, bo osiągnęliśmy po prostu już astronomiczną skalę przy poziomie 700 samochodów i 2500 samych uczestników, którzy zostają na noc. Musi być nas po prostu bardzo dużo, żeby było bezpieczniej, żeby wszystko miało ręce i nogi. No i te 3-4 lata temu pojawił się program wolontariuszy. Na początku dołączyło ich dosłownie 10, kilkunastu. Wielu z nich zostało z nami do dzisiaj. Dzisiaj zespół wolontariuszy na Japfeście sięga około 50 osób. Program wolontariatu na Japfeście rozpoczął się w 2021 roku. Właściwie 10 osób jest z nami już trzeci rok z rzędu. Natomiast obecnie na Japfeście mamy 1/3 wolontariuszy, którzy stanowią znajomych naszych wolontariuszy. Czyli tak naprawdę mamy całą rodzinę, całą paczkę znajomych i wolontariuszy, która z nami jest na obiekcie i organizuje tą imprezę razem z nami. Uczestniczą w całej tym wydarzeniu i od strony tak naprawdę takiej typowo technicznej, czyli przygotowanie, rozstawienie eventu i później posprzątanie tego eventu. Natomiast również wspierają nas w takiej codziennej pracy związanej z obsługą eventu. W tym roku 32 uczestników, w tym 11 nowych, więc
główny core, ponad 20 stałych uczestników. Tutaj większość z nas już tu była przynajmniej 3 razy, jak nie 4. I czwartek rozkładamy event, jutro piątek, 2 imprezy, 2 dni emocji, niedziela taki trochę chill out, no i sprzątamy, tak, cały event, więc to co dzisiaj robimy, potem trzeba oczywiście zwinąć. Wyznaczamy strefy dla sponsorów, ich miejsca. Tu mamy taki kącik customowy różny, i artyści, i chłopak, który robi modele z klocków Lego, i chłopak, który rysuje samochody. Także takie artystyczna, jak to powiedzieć, kącik artystyczny? Kącik talentów. To jest dobre określenie. Kącik talentów. No. Powiedz mi, czy masz tremę przed pierwszym wystawieniem? No jest trema, nie? Jest trema. Czego najbardziej się boję, to że nie będę miał czasu wszystkim ludziom pokazać, jaką mam zajawę do tego, bo ludzie będą podchodzić, rozmawiać. Ja chciałbym każdego zarazić tym, co ja tutaj robię, no bo myślę, że to fajna rzecz jest, nie? No pewnie, fajny klimat. Nie? Myślę, że jedyne twoje zmartwienie powinno być to, żeby cię za szybko nie upili. Robert. I co, będziesz to sprzedawał? No tak, oczywiście. Jeżeli ktoś to będzie chciał kupić, nie? Nie To na przykład Pasuje do Hondy, mogę mieć Blica korek, nie? bestseller cup holderki z Japonii. Od lat 80. niezmiennie ten sam kształt. O, kurde. To się sprzedaje najczęściej. Nawet mamy telewizor, słuchajcie, kineskopowy. Telewizor kineskopowy. No kurde. Tutaj jest, o. Do tego będzie PlayStation 2, Gran Turismo 4. No a to będzie nasze stoisko. Obecnie jesteśmy w trakcie budowy tego. Będą kurteczki stylowe z lat 90. Będzie krata, na tej kracie będzie mnóstwo naszych towarów. Dobra. Ja pamiętam, jak pierwszy raz tutaj byliśmy i ktoś mi powiedział, że jak ta impreza się kończy, to już wszyscy planują urlop na następny rok. Wtedy się zaśmiałam, a dzisiaj to rozumiem. My odwołujemy jakieś ważne spotkania, żeby tu przyjechać, nie? Mimo tego, że to nie zawody, tu są sami ludzie, którzy mają benzynę we krwi, jeszcze japońską, hondziarze mają olej, bo trzeba dolewać. Jest po prostu zajebiście, a ja wszystkim mam dużo oleju, także jakby za to zapraszam. 1 stycznia z wielką radością opublikowałem film social media, na którym zakomunikowałem wszystkim, że 10-lecie 10. Japfest odbędzie się na Torze Poznań, zrealizujemy to marzenie. Nasze serca natomiast były bardzo związane z Tomaszowem i jakby chcieliśmy zrobić ten ogromny krok do przodu, ale no ciężko byłoby nam się rozstać z tak wspaniałym miejscem, z tak wspaniałymi ludźmi i tym klimatem, który tam jest. Zresztą wszyscy uczestnicy, wszyscy, z którymi współpracujemy, wiedzieli, że organizacja tej skali eventu na torze rangi FIA będzie miała swoje obostrzenia i nie wszystkie rzeczy będzie można robić, te, które stały się elementami tradycji japfestowej z pierwszych edycji, nie wiem, festiwal procedur, czy dedykowane miejsce do burnoutów, do strzelania z wydechu i tak dalej. I nie chcieliśmy tego zatracić i tutaj pojawił się pomysł, żeby nareszcie organizować 2 Japfesty rocznie. O tym wiele uczestników nam mówiło, że chcieliby, żeby Japfest był nie tylko raz do roku, bo bardzo długo się na niego czeka. Stąd pojawił się pomysł, że zrobimy 2 Japfesty, tak jak robią to imprezy zagraniczne, takie jak Gatebil czy Grid Life w Stanach. A pierwszy z nich, ten taki z absolutnym powrotem do źródeł, do tego, co było na pierwszych Japfestach, będzie się odbywał właśnie na Tomaszowie na początku czerwca. Przede wszystkim jest atmosfera bardzo fajna. Sobie tutaj gdziekolwiek usiąść, pogadać, zjeść,
wypić oczywiście coś dobrego. O, najważniejsze No. akurat. Urzędujemy po prostu póki możemy, że tak powiem. Póki zdrowie dopisuje. Póki zdrowie dopisuje. O, to już to tam już w rzepaku to już. To jest klasyk, on nie jest nic przerabiany. On jest normalnie tak jak fabryka zrobiła, oryginalny lakier. Jesteśmy tu już, nie pamiętam który rok, ale czuję, że od zawsze Japfest w naszym serduszku, wielka familia. Elo Rap i zaczynamy ten gruby, imprezowy weekend. W ogóle pierwszy raz na Japfestie to ja sobie jeszcze przypomniałem o tym, że na Rakietowej byłem, tylko że ja jeszcze wtedy nie ogarnąłem chyba, że to jest Japfest na dobrą sprawę. To było 100 000 lat temu, więc ja jeszcze też trochę nie kumaty w ogóle w japońską motoryzację, trochę w innych kręgach się bardziej bujałem. Potem już pamiętam pierwszy taki, że rzeczywiście już świadomie, można powiedzieć w 100% pojechałem to już było w Legnicy. No kurde, na początku powiem tak, to było dla mnie ciekawe doświadczenie, bo jechałem pierwszy raz na taki event gdzieś w ogóle poza Wrocław i tak dalej, żeby spróbować, nie wiedziałem z czym to się je, jak to zrobić, jak odbiorą mnie ludzie w ogóle i tak dalej i w ogóle jak ja będę to wszystko odbierał. I powiem Ci, że no mega się pozytywnie zszokowałem. Już pomijam odbiór jakby moich rzeczy, które robiłem, ale sama ta familia, która tam była, że wszyscy są jakby wiesz, no każdy się zna praktycznie, mimo że się nie znają. I to było dla mnie tak niesamowite, taką energię mi dało, że już wtedy wiedziałem, że ja chcę z tym łączyć siebie gdzieś tam na przyszłość, żeby jeździć właśnie wśród ludzi, być cały czas, powiem Ci, że czuję tą samą moc, z każdym kolejnym Japfestem czuję coraz więcej tej mocy, że to nie jest tak, że to wiesz, kiedyś było, teraz już przeszło i w ogóle i tak dalej. Nie, jest wręcz przeciwnie, jest coraz więcej tego powera. Ja coraz bardziej chcę, wiesz, zawsze żałuję, że tylko 3 dni trwa na przykład, a nie 10 albo nie na przykład miesiąc, czy coś w tym stylu. Tego zawsze mi jest szkoda. Ogólnie ja przyjąłem sobie jedną zasadę, że wiesz, co możesz dać gościowi, który ma wszystko, na przykład ma super auto i tak dalej, jest na Japfeście, pije sobie piwko, jest zadowolony, ma piękną kobietę albo pięknego mężczyznę, to jest kobietą albo na odwrót, nieważne. Co możemy mu dać fajnego, jakby jako forma nagrodzenia tego, co wykonał, bo uważam, że większość ludzi, która przyjeżdża na Japfest, to nie są, wiesz, którzy tam, nie wiem, kupili gotowy projekt i jest git, tylko są ludzie, którzy ostatnie złotówki wrzucają, wiesz, wycinają sobie nerkę, byle kupić to wefele i tak dalej, wkładają tą masę pracy. I ja wiem o tym, że ja mam jakby skończoną ilość w czasie Japfestu czasu, żeby wykonać te jakieś nagrody, więc wybieram powiedzmy pojazdy, które uważam, że ktoś włożył naprawdę mega dużo pracy w ten pojazd, jest dla mnie super ciekawy, albo super ciekawa baza i bardzo dopracowany i tak dalej. To jest dla mnie taka forma, wiesz, nagrody i mi też zależy na tym, że właśnie tego jakby na evencie nie do końca możesz kupić. To nie jest tak, że wiesz, przychodzi, ej, narysuj mi auto, wiesz, oczywiście każdy się mnie pytał, to czemu narysuję to auto, ja tam muszę troszeczkę, wiesz, uciekać od tego i w ogóle, ale osobiście dla mnie jest na tej zasadzie, że wybieram sobie kilka pojazdów, które chciałbym podczas eventu po prostu nagrodzić, daną osobę, która po prostu zrobiła coś mega fajnego, co mi sprawia przyjemność, że ja patrzę na ten pojazd, wiesz, widzę i mnie to cieszy, tak? Więc co ja mogę w ramach tego komuś dać? No jedyne co potrafię to rysunek, tak? Więc przygotowuję tego typu opcje. Jak na razie wszyscy zadowoleni, więc to mnie bardzo cieszy. Natomiast no to jest taki, wiesz, to jest taki live i to jest coś, co mówię, tak, jest totalnie na żywo, w ciężkich warunkach, wiesz, słońce, nie wiem, deszcz, wilki, cokolwiek, ale mi to sprawia ogromną przyjemność i powiem Ci, że nic tak chyba nie wynagradza jakiejś pracy, jak uśmiech tej drugiej osoby, która, wiesz, dostaje się takiego, że widzisz, że ta osoba się prawdziwie cieszy. No, były osoby, które się popłakały przy mnie, wiesz, z tej opcji, co było dla mnie w ogóle wow, ale niesamowita opcja.
to jak taksy robię. O, to ja. Więc taki jest plan. No, dostałem piękną informację, żeby zrobić coś takiego na Japfest X. Po prostu zwycięzców ze wszystkich Japfestów, jakie dotychczas były. I nie ukrywam, że jest to taki bardzo specyficzny rysunek, no bo te pojazdy to jednak jest, no, może więcej nawet niż 10 lat praktycznie, jeżeli chodzi o te wszystkie opcje. Więc to jest taki trochę też zmiana opcji tuningu w międzyczasie, jaka była, więc dla mnie to jest świetna kwestia, jeżeli chodzi o takie wyzwanie trochę rysunkowe, jak to fajnie połączyć. Więc mamy tu przedstawicieli bardzo różnej gamy dyliżansów. Jedne są bardziej skomplikowane, inne mniej, powiedzmy, ale co mnie, powiem Ci, że zaskoczyło w ogóle przy tym rysunku, bo na początku, jak wiesz, przeglądałem sobie te zdjęcia tych samochodów, mówię, one każde w sobie jest super, ale czy jak je połączymy, to czy ten obraz wspólnie będzie się bronił. I powiem Ci, że jak już poprawiłem sobie już ten następny szkic już cienkopisem, to mówię, kurde, to będzie chyba sensowne. I teraz powiem Ci, że tak patrzę, zadowolony jestem z tego, żeby nie było, że nie, chociaż jeszcze jest nieskończone, ale już tam niewiele, powiedzmy, brakuje. Mnie cieszy to, że mogę coś wykonać, po prostu, że nie jestem darmozjadem, tylko gdzieś właśnie mogę, wiesz, być connected z Wami i mnie to bardzo cieszy, bo jeszcze bardziej, wiesz, poczuwam się w takiej malusieńką cząstką całego eventu. To jest dla mnie takie coś, co mega mnie cieszy, bo wiesz, wtedy legalnie mogę powiedzieć, ej mordo, wiesz, ja tutaj znam tych gości, nie? I tak dalej, wiesz o co chodzi, nie? No, także wtedy już, wiesz, trochę wyższy jestem, mam 1,76 m, więc wiesz, dostaję za 2 cm w górę, także jest git, nie? No, także prawie 2 metry już mam wtedy. Auto jest w stanie takim w miarę spoko, ponieważ jest praktycznie gotowe do lakierowania. Poradziliśmy sobie z obrobieniem tylnych błotników, wyklepaliśmy sobie błotniczki, wyrównaliśmy je, zrobiliśmy konserwację wewnętrzną, spasowaliśmy je z nowymi oponami, z kołem na wyprostowanym negatywie, obrobiliśmy sobie wstępnie przednie błotniki i mamy auto gotowe do lakierowania wewnątrz i zewnątrz, to znaczy do polakierowania komory silnika, do polakierowania z zewnątrz auta, bez wszystkich plastików, to znaczy bez zderzaka przedniego, tylnego, bez progów, bez przednich błotników jeszcze, bo mimo tego, że one już są spasowane z karoserią, one wymagają jeszcze wielu godzin prac nad wlotami z Porsche GT3 RS z modelu 991 poliftowego. Spoiler, który miał do nas przyjechać z dołożonym trzecim stopem, czyli LEDowym paskiem w karbonowej lotce, nie dojechał. Lampy to są lampy. Dojechały w idealnym stanie. Igła do montażu. Ale spoko, no jakby właściciel o tym wie i szukamy rozwiązań, jak sobie z tym poradzić. Kanarcy, no miały przyjechać z wklejonymi już kierunkowskazami. Wyszło tak, że ani nie działają kierunkowskazy, są krzywe, rozkleja nam się ten klej, którego użyli, roztapia się wręcz. Nie da się tego w jakikolwiek sposób polakierować. Teoretycznie w ciągu kolejnych 2 tygodni powinniśmy polakierować auto i wtedy oddajemy auto Mitorowi, żeby sobie przerzucił silnik ze skrzynią biegów już do auta, ponieważ wyciągał to ze swoimi ziomkami już wielokrotnie, zna ten silnik jak własną kieszeń, więc będzie mu to zrobić jakby łatwiej, szybciej, taniej, no nie będziemy musieli się bawić w rozszyfrowanie wszystkich przewodów, ani elektrycznych, ani wodnych, ani olejowych itd. Po 2-3 dniach, jak lakier sobie ładnie wysechł i odparował, auto pojechało do Mitora. Łukasz otrzymał wóz późnym wieczorem, przez noc włożyli silnik i rano wyjechali na słońce. I Łukasz do mnie zadzwonił i powiedział, że to nie ten kolor.
Samochód przyjeżdża w nocy i jest pierwszy taki znak zapytania, patrząc w nocy na lakier. No, coś mi nie do końca pasuje. Ale okej, przespaliśmy się z tematem, wróciliśmy kolejnego dnia do warsztatu, wypchnęliśmy samochód na słońce. No już byłem wtedy pewien, że to nie jest to, o co walczyliśmy. Okazało się, że Midnight Purple rządzi się swoimi prawami i pomijając fakt, że każda puszka ma trochę inny odcień, to znaczenie ma podkład, ilość czarnego pigmentu. No i koniec końców okazało się, że ten kolor jest po prostu dla mnie za jasny, zbyt cukierkowy i taki landrynkowy. Wyszedł z tego taki typowy kameleon z lat 90. Więc uzbroiliśmy samochód mechanicznie, tak żeby odpalał i jeździł. Wpakowaliśmy samochód na lawetę i samochód wrócił do Marcina na ponowne lakierowanie. Ten lakier na Suprze miał wyglądać w rzeczywistości tak, jak wyglądają Midnight Purple w internecie, obrobione na zdjęciach. Więc taki był nasz cel. Mieliśmy 6 tygodni do Japfestu i cały samochód do lakierowania w zasadzie od nowa. I do tego w Midnight Purple, co jest dosyć skomplikowane. Wybór odpowiedniego odcienia trwał chyba jeszcze z 2 tygodnie, ponieważ wysyłaliśmy sobie próbki, zdjęcia z Marcinem. Ja w pewnym momencie miałem 6 próbek lakieru w domu, takich małych, i drzwi samochodowe podzielone na 4 w 4 różnych odcieniach, z którymi biegałem po osiedlu, po garażu, żeby zobaczyć, jak wygląda w LEDach, w zwykłych świetlówkach, w słońcu, więc sąsiedzi mieli niezły ubaw. No i na około 4 tygodnie przed Japfestem zapadła decyzja, w jaki kolor ma być polakierowana finalnie Supra. Tak naprawdę finalny odcień, o ile zdążę, zobaczę dopiero na Japfestie. 2, wiedziałem, że jest już duża kolejka na lakierni u Marcina i będzie problem, żeby się wyrobić na czas, a 3, że po drodze okazało się, że mamy kolejny problem z podwykonawcami i część rzeczy Marcin musi robić od nowa, których nigdy wcześniej nie robił, po prostu musiał się ich nauczyć. Więc to już był ten moment, kiedy codziennie były miliony wiadomości wymienianych pomiędzy mną a Marcinem i dopasowywanie tego zakresu prac, który chcemy do Japfestu wykonać, żeby ten samochód tam dojechał. Czyli pewne rzeczy trzeba było w ogóle wywalić z listy i założyć, że zrobimy je po sezonie. W zasadzie jak zawsze wydawało nam się, że jesteśmy dobrze przygotowani, że mamy wszystko, to znaczy nigdy nie jesteśmy w 100%, zawsze zdarza nam się improwizować, robić wiele rzeczy na ostatnią chwilę, ale poświęciliśmy tak wiele miesięcy pracy na przygotowanie tego Poznania, tak tyle lat ta wizja się krystalizowała, że mieliśmy takie przeczucie, że wszystko jest naprawdę dopięte. Miałem problem w dym. Albo z tej strony, no wiesz, to jest tylko tutaj cieknie? No. Zależy jak się będzie lało, bo wtedy woda sobie też znajdzie strumień i będzie jednym miejscem jakby się lała. To pierwszy taki strzał, gdy szybko się zerwało na suchy dach i wtedy ten dach nie spływa tak. Jak wejdziesz do kontenera po lewej stronie, powinny być 2 albo 3 paczki takich plandek nowych, nieużywanych, zafoliowanych, tych takich ciemnych, co mamy do przykrywania dmuchańców na Heavy Park. Stanie nad dachem, nie? No zobacz, no taki. No tak. Coś z tego zrobimy, nie? To jest HDS długi, wyciągany, więc nad nim przypiąć się, wisieć i przerzucić chociaż plandekę. Mam 2 takie plandeki, więc akurat może byśmy zrobili, tylko ewentualnie jakieś pasy transportowe mamy, jak nie to jakieś linki byśmy musieli załatwić, czy coś w tym stylu, nie?
idą banery Czemu siatkowe, będzie przeszkadzało idą tam u siatki na te boczne, i idą, bo idą na ekran, pod ekran i idą siatki na wierzch. Okay. Jedziemy na odprawę teraz. Cały zespół trzeba odprawić i zaczynamy działać. Tak naprawdę to była dopiero teraz rozgrzewka, bo zaczynamy działać od godziny 18. Jak zakończą jeździć motocykle, to musimy ustawić cały tutaj obiekt i wszystko. Trochę tej roboty jest przed nami ogólnie. Ja już wjechałem za tą bramę tą główną wejściową, gdzie dokładnie mam się kierować? Dobra, wiesz co? Zjedź, jak jesteś za bramą, masz mostek. Za mostkiem zjedziesz w dół i na tym głównym skrzyżowaniu skręcisz w prawo. Jak skręcisz w prawo, to jedziesz do samego końca, aż tutaj zobaczysz grupę ludzi nas tutaj wszystkich. I od razu szukać sobie miejscówki siedzącej i najlepiej od razu sobie konkurencji usiąść, nie? Żeby każdy sobie miejscówkę. Tak, krzesełka wolne. I pod ścianę krzesełka i sobie będzie każdy zamknięty na podłodze. Witam Was wszystkich na 10-leciu Japfestu. Jak pierwszy Japfest organizowaliśmy, nas było 10 osób, 12. Nie? Jeżeli można liczyć jakkolwiek sukces tego, co robimy, to na pewno tym, jak wielki zespół ludzi wierzy w to, czym jest Japfest. Po prostu mega się cieszę, że wszyscy tutaj jesteście. Wydarzenie, którego nie zorganizował nikt na tym obiekcie od kilkunastu lat. Jesteśmy pierwszą komercyjną imprezą tutaj w takiej skali od chyba 13 lat. Tutaj będzie mnóstwo bardzo ważnych ludzi. Będą ludzie z zarządu miasta, ludzie z Automobil Klubu, ludzie z PZ Motu. Ja wierzę w to, że każdy z Was da tutaj z siebie maksa. My dajemy z siebie 300%. Ostatnie 2 miesiące pracowaliśmy po 14 godzin, żeby tutaj dowieść. Przed nami teraz 3 doby, także już ostatnie 3 z górki. Myślę, że już to już będzie to łatwiejsze generalnie. Pamiętajcie, że najwyższym priorytetem przez te 3 dni jest bezpieczeństwo ludzi. Po raz pierwszy jesteśmy na obiekcie, gdzie naprawdę coś może się stać, gdzie niepodniesienie flagi, niepobiegnięcie i niezabranie kawałka kamienia, czy butelki, czy czegoś takiego może doprowadzić do tragedii. Każde jedno miejsce, każde jedno stanowisko, w którym jesteście, wiedzcie, że od Was będzie zależeć życie ludzkie. I życzę nam wszystkim, żebyśmy skończyli ten weekend z uśmiechami na twarzy, bez względu na to, czy będziemy mokrzy, czy susi. Tak. Mamy 3 dni do Japfestu. Jesteśmy w momencie, którego najbardziej nie lubię, czyli w momencie tych ostatnich dni, gdzie wszystko idzie nie tak i większość rzeczy trzeba poprawiać, a jeszcze przy pośpiechu i zmęczeniu zdarzają się fuck-upy. Auto zostało w zeszłym tygodniu polakierowane na nowo wybrane przez Łukasza kolor, dużo ciemniejszą wersję Midnight Purple 3. Udało nam się to spiąć tak w czasie, żeby konsekwentnie dzień po dniu dojeżdżały kolejne elementy z lakierni. Przy aucie pracowało na raz tak naprawdę 3 pracowników od rana do samej nocy. Auto jest w kolorze, polakierowane w ciągu tygodnia, co powinno trwać z 3 albo 4 tygodnie, bo jest lakierowane w systemie międzyszlifu. Oczywiście, jakby tego było mało, zdarzyła nam się pierwsza od kilku lat awaria kompresora, czyli nasza śrubówka z osuszaczem odmówiła posłuszeństwa akurat w tygodniu, kiedy lakierowaliśmy Mitora, więc mieliśmy miliard tłuszczyków i dziurek, które musieliśmy następnie wypełniać, szlifować i jeszcze ich sporo zostało. Musimy sobie z nimi poradzić teraz w etapie polerowania. Auto przyjechało na składanie, w ciągu kilku dni ubraliśmy je do tego momentu. Zostało nam tak naprawdę kilka pierdół pod tytułem montażu kanarców, których cały czas nie ma, montażu lamp, których cały czas nie ma i montażu dyfuzora, którego nie ma. Jesteśmy już generalnie mega zmęczeni tym projektem, bo jest to takie składanie wozu na ostatnią chwilę, coś czego ja nie lubię, gdzie pojawiają się błędy, gdzie człowiek o czymś zapomni. Często jest tak, że pracując przez kilkanaście godzin przy jednym samochodzie, dzień w dzień przez na przykład tydzień, przestaje się widzieć pewne defekty i może być tak, że jak już dojedziemy na miejsce, Wy jako osoby z zewnątrz, osoby trzecie zauważycie takim rzutem oka coś, co nam umykało i tego się najbardziej boję, bo chciałbym, żeby ten samochód dojechał jak najbardziej dopracowany się da. Założę się, że będziemy jeszcze ten samochód polerować albo, nie wiem, zakładać ostatnie elementy wjeżdżając na lawetę.
z doświadczenia już po prostu wiem, że tak to wygląda. Myślę, że już za dużo złego się stać nie może i mam też nadzieję, że dowieziemy wszystkie auta, które szykowaliśmy na Japfest, czyli Smutnego Lesia i Redoxa. Postawimy te wszystkie auta obok siebie i wtedy z piwkiem w ręku, z uśmiechem na ustach powiemy, że nam się udało i że jedziemy z tym. Widziałem, że bardzo ważnym elementem tego będą wyścigi, bardzo ważnym elementem będą zawody w time attacku i wiedziałem, że to musimy zrobić perfekcyjnie, musimy to zrobić bezbłędnie. W mojej głowie była tylko jedna osoba, z którą chciałbym to robić, która teoretycznie mogliśmy zrobić sami. Mieliśmy już doświadczenie takie, że mogliśmy zawody time attack przeprowadzić całkowicie samodzielnie, ale gdzieś w środku w sercu coś podpowiadało mi, że bardzo chcę zorganizować te zawody i mianować dyrektorem wyścigu, dyrektorem zawodów Darka Krupę. Darek Krupa dla osób, które w Polsce miały jakąkolwiek styczność z Torem Poznań, na pewno będzie postacią znaną. Jest to organizator Tor Poznań Track Day, chyba najstarszego, najbardziej znanego cyklu track dayów w Polsce. Darek jest taką osobą pod skrzydłami, której po raz pierwszy w życiu wyjechałem na Tor Poznań, na nitkę Toru Poznań w 2013 roku. I zawsze jawił mi się jako taka osoba, która mega przede wszystkim dba o bezpieczeństwo i o to, żeby na to, że nic się nie wydarzyło złego, żeby było po prostu w porządku. I gdzieś w głowie zakodowało mi się to, że jak ja będę tam kiedyś przyjdzie taki dzień, że to ja będę organizował zawody, to właśnie z Darkiem Krupą będę przeprowadzał wszelkie elementy składowe. I tak naprawdę to właśnie Darek Krupa był właściwą osobą we właściwym miejscu. I wybór jego na dyrektora zawodów uratował nasz wyścig, bo gdy dostaliśmy info, że ten wyścig nie może się odbyć ze względu na brak wizy FIA, to Darek wraz z innymi członkami także Automobil Klubu wpadli na pomysł, jak to zrobić, jak tą wizę zdobyć. Zostały przygotowane dokumenty, zostały złożone odpowiednie podpisy, zostały stworzone odpowiednie regulaminy, tak aby wszystko zgadzało się z regulacjami PZM okręgu poznańskiego, no i generalnie wszystkich imprez tego typu amatorskich. Nasz wyścig Endurance został wciągnięty w cykl amatorskich samochodowych mistrzostw okręgu PZM, dzięki czemu z amatorskiego wyścigu organizowanego przez nas nasz wyścig de facto zyskał rangę FIA i rangę PZM. Przełożyło się to na zwiększone jakby normy, które musiały spełnić samochody naszych uczestników. Natomiast mogłem z wielką radością zakomunikować na odprawie porannej, jeszcze przed time attackiem, że nasz wyścig odbędzie się z wizą PZM, co na pewno podniosło ciśnienie naszym uczestnikom. Piątkowy time attack to był dla nas taki najważniejszy crash test. Otwieramy bramy Japfestu o godzinie 8-9 rano, zaczynamy zawody time attack i w zasadzie cała impreza zaczyna się od tego. Zawody, wyścigi time attack mają to do siebie, że kierowcy jeżdżą naprawdę bardzo szybko, jeżdżą swoje absolutne maksimum, chcąc zdobyć najlepsze czasy. Dlatego też wiedziałem, że to, jak te zawody w time attacku się odbędą, zdefiniuje całą imprezę, bo jeżeli dobrze zaczniemy, to już potem będzie z górki. Jeżeli coś by się stało, to już wiem, że cały weekend będzie bardzo, bardzo ciężki.
bardzo pozytywnego mu zaskoczeniu. Chyba to był pierwszy event w tym roku, na którym byłem, tym razem nie jako kierowca, na którym przez cały dzień nie podniesiono ani razu czerwonej flagi i to jest wielka zasługa naszych uczestników przede wszystkim, którzy po prostu świetnie jeździli. Także około tej godziny 14-15, jak zamknęliśmy zawody time attacku, naprawdę kamień spadł mi z serca i to był dopiero moment, w którym Japfest dla mnie, jako dla organizatora, naprawdę się zaczął, bo już wiedziałem, że najtrudniejsze pierwszego dnia mamy za sobą i mogłem w końcu skupić się na wszystkich elementach, na wszystkich aspektach Japfestu na Torze Poznań, nad którymi pracowaliśmy tak naprawdę wiele lat, a ostatnie miesięcy naprawdę w pocie czoła. I mogłem przejść się po obiekcie, zobaczyć, czy wszystko działa tak, jak sobie wyobraziliśmy, i to, co zobaczyłem, to, co zastałem na obiekcie, no przerosło moje oczekiwania. Ilość uśmiechniętych twarzy i to, jak ludzie odbierają to miejsce i to, jak Japfest wyglądał, było krystalizacją wizji i krystalizacją tego marzenia, które powstało w mojej głowie prawie 7-8 lat wcześniej. Jak na spotkaniach przed Japfestem, rozmawiając z zarządem, z koordynatorem toru Przemkiem i z panią Marleną, która zarządza torem obecnie, opowiadałem o tym, że my zajmiemy cały tor, zalejemy go japońskimi samochodami, wypełnimy każdy metr kwadratowy. Nie wierzyli, zobaczyli to na własne oczy i pamiętam, w ciągu dnia, już w piątek była piękna pogoda, świeciło słońce, jak koordynator toru Przemek pokazał mi jakby wiadomości, które wysłał do prezesa Automobil Klubu, pana Bartosza Bielińskiego, o tym, że naprawdę auta są wszędzie. Nie mógł wierzyć, pokazał mu zdjęcia i usłyszałem takie zdanie, że tor znowu żyje.
jest czwartek, dzień przed wyjazdem na Japfest. A ja mam na pace drzwi od Mitora. Wiozę je do lakierowania. O Boże, bo się chyba zaraz popłaczę. Serio. Dobra. Podczas polerowania lusterek odpadł mniej więcej taki kawałek lakieru. W sensie to wyglądało nawet jakby był miękki, jakby go podważyło, ale później wyczaiłem, że po prostu maszyna go przygrzała i on odparzył. Także wiozę drzwi Midnight Purple 3 na lakiernię w czwartek, które musimy rozszlifować, zaszpachlować, zapodkładować, które musimy, nie wiem, no jutro rano polakierować albo dzisiaj wieczorem i pewnie jeszcze mokre, ledwo odparowane założyć na auto, poskładać klamkę, lusterko, spolerować i spakować auto na lawetę. Kolor najcięższy, jaki można sobie wyobrazić do zaprawek i do napraw, musi mieć zrobioną zaprawkę. Musimy na podkład położyć czarną bazę trzeba rozcieniować i rozpylić. Na czarną bazę trzeba nałożyć 4 warstwy barwionej żywicy z dodatkiem pigmentu kameleonowego w taki sposób, żeby nie powstała chmura, żeby nie powstały ciapy i żeby kolor pasował do błotnika. Ja Drift był jednym z taką solą w oku i jednym z najbardziej trudnych do przeskoczenia elementów Japfestu na Torze Poznań, bo wszyscy obawiali się, czy my to zdołamy zrobić, czy nam, jak to się mówi, czy nam pozwolą. No nie mogłoby tam być Japfestu bez driftu. Drift niósł za sobą pewne obostrzenia, które nie są dla drifterów standardem. Przede wszystkim chodziło o normy hałasu, które są standardem dla każdego toru FIA, to 96 dB. Choć z początku wiele osób, czytaliśmy oczywiście wiele opinii negatywnych i byliśmy gotowi, że tak będzie, natomiast no, nasi drifterzy stanęli na wysokości zadania, na tym poziomie, na którym są nasi zawodnicy, to są auta 500, 600, 800 konne, to są zawodnicy największych lig driftingowych w Polsce. Przerobić wydech, dospawać po prostu, nie wiem, szybko zdejmowany tłumik na Vibandzie to nie jest wielka zbrodnia, to jest coś do zrobienia za kilkaset złotych, a zawodnicy mieli możliwość po raz pierwszy, wielu z nich po raz pierwszy driftować na legendarnym Torze Poznań, w miejscu, gdzie wcześniej tylko Drift Masters i Polska Federacja Driftingu miała swoje eventy i było dla nas prestiżem, było dla nas wielkim sukcesem oglądać, jak dzieje się to, co wielu mówiło nam, że się nigdy nie odbędzie, a bardzo wiele osób mówiło, że nigdy nie będzie driftu na Japfeście na Torze Poznań. To są ślady walki. Michał Jankę. Moim ogólnie zawsze marzeniem było, żeby się ścigać. Time Attack, wiadomo, to jest walka z czasem, ale prawdziwy wyścig, tak jak robiliśmy to na torze kartingowym, to gdzieś zawsze było moje małe marzenie, które realizowałem w sim racingu. I bardzo dużo ścigałem się online w różne gry. I wiosną tego roku, kiedy miałem ambitny plan, żeby ciąć swój samochód, żeby wyciągać kilogramy, żeby być mega konkurencyjnym dla innych uczestników ATK Poland,
usłyszałem z miarka o tym, że będzie długodystansowy wyścig. Sobota rano znowu powracamy do momentu stresowego. Wiem, że przyjechało dużo osób koordynować, nadzorować, podglądać, bo wyścig na torze Poznań to już nie jest time attack, to już nie jest jazda treningowa, amatorska, to już jest coś, co musi odbyć się zgodnie z wieloma różnymi normami, szczególnie jeżeli mówimy o wyścigu z wizą FPZM. Tu już ciśnienie sięgało zenitu. Pierwsza odprawa, druga odprawa z uczestnikami. Upewniliśmy się, wszyscy wiedzą co, jak. Było czuć tą benzynę, ten stres w powietrzu. Tak naprawdę już od godziny 8-9 rano. Wszyscy wyczekiwali tego momentu wejścia na grid i tego, co tam się wydarzy. Kompletnie dla mnie nie miało znaczenia to, którą pozycję zajmę, tylko wiedziałem, że liczy się to, żeby być w pierwszych 25 osobach, które się zakwalifikują do wyścigu. Byłem 25, czyli rzutem na taśmę do tego wyścigu się dostałem. Jak się już ustawiliśmy, była ta cała odprawa, ceremonia, ludzie patrzyli pierwszy raz w ogóle tak dużo ludzi widziałem na trybunach, na zawodach, kiedykolwiek jak brałem udział. Pozornie jakby popatrzył na to ktoś z boku. No to jest po prostu kilkanaście samochodów, które startują i będą jeździć w kółko przez godzinę. Natomiast dla mnie ten wyścig był czymś więcej. On miał znaczenie symboliczne, ponieważ od bardzo wielu lat nikt nie zorganizował wyścigu w Polsce, wyścigu płaskiego z tak ogromną publiką, z taką ilością uczestników. I ja sam 2 lata wcześniej przeżyłem swój pierwszy wyścig, prawdziwy wyścig. Wiem, jakie to jest uczucie i jeżeli ja mogłem w ramach Japfestu, jeżeli mogliśmy coś ludziom dać, to możemy im dać niezapomniane przeżycia, możemy im dać chwile takie, które zdarzają się raz na dekadę, dla niektórych jeden raz w życiu. Widziałem w nich, w oczach tych naszych zawodników, naszych uczestników, że dla nich to też jest coś wielkiego. Pełna publika, tysiące ludzi dookoła. Fajne barwy, przypominające bardzo mocno Gazoo Racing. Odpalone zostały silniki i razem z Darkiem Krupą mogłem wyprowadzić jako kierowca safety cara zawodników na ich pierwszy w życiu wyścig. To była najszybsza godzina w moim życiu. Naprawdę ta godzina minęła mi może w 10 minut, nawet nie wiedziałem kiedy. Czekaliśmy tylko na moment tego, kiedy już będą ostatnie okrążenia, kiedy będziemy mogli przygotować szampany i wszystko, ale to był stres takiego poziomu, że rzadko kiedy w życiu coś takiego się przeżywa naprawdę, ale zarazem podniecenie, że widzę na moich oczach, na oczach tysięcy ludzi, widzę, że robimy coś legendarnego, coś, czego nikt nie zrobił przed nami.
Pierwszą część wyścigu kończyłem po około 35 minutach na zjeździe do pit. Wszystko ok? Tak. Dobra, musisz uważać, czarno-czerwony Civic, który jedzie przed tobą, strasznie śmierdzi z niego olejem. On jeszcze nie zostawia śladów, ale może zacząć. Opony były całe, nie było widać na nich praktycznie zużycia, ciśnienia były w porządku, paliwa miałem na tyle dużo w baku, że mogłem drugą część wyścigu jechać już pełnym ogniem. Którzy oglądali ten wyścig, że w drugiej części ja znacznie przyspieszyłem na tle wszystkich innych kierowców. Zacząłem wyprzedzać auta, które były przede mną. Czas na ostatnie okrążenie wyścigu. Ja nadal do końca nie wiedziałem, na której jestem pozycji, ale na horyzoncie ujrzałem Roberta, który wiedziałem, że jak wystartuje w wyścigu, to będzie na pierwszej pozycji. To były niesamowite emocje, ale to, co we mnie najbardziej poruszyło w środku, to moment, w którym komentator krzyczał moje imię, nazwisko na tle wielu ludzi, w tym moich rodziców, którzy przyjechali tego dnia na tor i przyszli razem ze mną celebrować tak naprawdę moje największe osiągnięcie w życiu. Pierwszego dnia Japfestu tak naprawdę nie myślałem w ogóle o tym, że Supra ma przyjechać i zobaczyłem pierwszy raz, bo skupiony byłem na jeździe na track dayu. Tam było dużo emocji, to był pierwszy track day po 2 latach niejeżdżenia w ogóle, więc na tym się głównie skupiłem. I dopiero kolejnego dnia rano do mnie dotarło, że dzisiaj ma przyjechać w końcu Supra i zobaczę ją na żywo. I kiedy Supra wjechała na teren toru Poznań, no to przyznaję, że mnie zamurowało, bo ja zawsze tak reaguję na silne emocje, że się zamykam w sobie, więc po prostu poker face, łezka wokół. Na żywo wyglądał lepiej niż sobie wyobrażałem w marzeniach. W końcu okazało się, że Marcin trafił idealnie z tym kolorem, plus wszystkie detale, które zobaczyłem pierwszy raz na samochodzie, mnóstwo nowych karbonowych elementów, no to wszystko zagrało tak, że ciężko mi było w ogóle uwierzyć, że to się w końcu wydarzyło po prawie 9 latach budowania tego samochodu. No i reakcje ludzi dookoła potwierdzały, że jest to wóz zbudowany na takim poziomie, jak sobie zawsze wymarzyłem.
widziałam w takim życiu. Pierwsze były na ślubie, a drugie były dziś dopiero. Nie jest to może jakiś cudowny. Wiedzieliśmy, że deszcz może przyjść. Wszystkie prognozy mówiły o tym, że spadnie deszcz. Nie wiedzieliśmy ile, nie wiedzieliśmy jak długo. Zawsze nas ta pogoda jakoś oszczędzała, ten deszcz gdzieś tam przechodził bokiem i tak dalej. No ale nie tym razem. Po raz pierwszy w historii Japfestu przyszły chmury i prognoza zakładała, że deszcz nie ustąpi przez co najmniej najbliższe 24 godziny. I ziścił się pewien smutny scenariusz po bardzo wielu realizacjach marzeń, po ogromnej radości, przy tym jak było super, gdy już nam ten kamień z serca spadł. Niestety ziścił się scenariusz, który śnił nam się po nocach przez wiele lat, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że będziemy mieli ulewę na gali rozdania nagród wieczornej, która jest jednym z takich kluczowych, najważniejszych punktów programu. To jest ogromna scenotechnika, masa nagród, zaangażowanych jest masa sponsorów, masę ludzi. To jest taki moment kulminacyjny tego wszystkiego, co robimy. I no niestety ta pogoda nam się kompletnie skaszaniła na najważniejszej gali w naszej historii, czyli na 10-lecie i na ten pierwszy Tor Poznań. Jest to rzecz, na którą nie mamy żadnego wpływu. Przygotowaliśmy się jak mogliśmy, robimy z profesjonalistami, wszyscy wiedzieli, że tak może być. Wszystko było z grubsza przygotowane na zrobienie gali w deszczu. Natomiast no, nie spodziewaliśmy się, że ten deszcz może padać tak rzęsiście i przez tak wiele godzin. Do tego stopnia, że w zasadzie stanąłem przed decyzją o odwołaniu gali. Patrzyliśmy na zegarek na 5 minut przed startem gali. Po prostu przed sceną nikogo nie było i w zasadzie miałem już wydać jakby polecenie, komunikat o tym, że nie realizujemy gali ze względu na pogodę i po prostu nagrody roześlemy pocztą, wyślemy je do naszych uczestników pocztą. I wtedy dosłownie, punktualnie o godzinie 21, jak ta gala miała się rozpocząć, wydarzyła się magia. Kolejny element, że jeżeli osiągnęliśmy w życiu jakiś sukces, to ten sukces to ludzie, którzy stoją przed nami właśnie tego wieczoru, właśnie w tych strugach deszczu. Takim bardzo ważnym, kulminacyjnym punktem gali są już od kilku lat nasze licytacje charytatywne. W tym roku, widząc tych ludzi już po godzinie stania w deszczu, gdy widziałem na ich twarzach, że ta motywacja naprawdę nie jest duża, ja nie miałem serca, żeby przetrzymywać. Licytacje charytatywne trwają najczęściej około 40 minut. Naprawdę nie chciałem przetrzymywać tych osób. Wiedziałem, że możemy zrobić licytację online, zrobić to następnego dnia, czy na Facebooku, czy za pomocą Allegro. I zaproponowałem, że rozwiążemy tę licytację po prostu inaczej. I wtedy po raz drugi wydarzyła się magia. Po prostu tłum krzyknął nie. Tłum chciał licytacji i pomimo tego, co się działo, że byliśmy wszyscy zziębnięci, zmoknięci, przeprowadziliśmy komplet licytacji charytatywnych. Po raz kolejny udało nam się jako społeczność pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje zdecydowanie bardziej niż my.